Cześć pacjenci. Lekarze zarabiają za dużo, a może wprost przeciwnie, zarabiają za mało. Jak to się ma do sytuacji pielęgniarek? Te pytania w Polsce wracają jak bumerang. Problem polega na tym, że większość z nas, pacjentów, podatników, tak naprawdę nie wie, jak wyglądają prawdziwe zarobki w ochronie zdrowia. Dlatego postanowiłem to sprawdzić. Nie po to, aby szukać sensacji. Kierowała mną chęć sprawdzenia, na co tak naprawdę idą moje i wasze pieniądze. I w tym odcinku pokażę wam konkretne, sprawdzone liczby. Od razu chcę zaznaczyć, że odcinek ten nie jest przeciwko lekarzom czy pielęgniarkom. Uważam, że mają bardzo odpowiedzialną pracę, bo mały ich błąd może skończyć się utratą zdrowia lub śmiercią pacjentów. Ja tego w swojej pracy nie mam. A jeśli w swojej pracy ktoś ma tak gigantyczną odpowiedzialność, bo jego błąd może zakończyć czyjeś życie, to uważam, że powinny iść za tym wyraźnie większe pieniądze. Problem jednak polega na tym, że jako pacjent nigdy nie dostałem jasnej informacji, na co tak naprawdę idą moje pieniądze. Dlaczego ciągle mówią w mediach, że brakuje tych pieniędzy? To na co one idą? Ciągle w głowie miałem różne wypowiedzi, różne opinie, na przykład taką wypowiedzianą przez posła na Sejm. Ja uważam, że każdą pulę pieniędzy, którą wrzucimy do systemu, czy będzie to 10, 20 czy 100 miliardów, zjedzą lekarze. Dlaczego? Oraz taką, która stoi z nią w całkowitej sprzeczności. Należy zauważyć, że zdecydowana większość lekarzy, szczególnie tych zatrudnionych na umowę o pracę, zarabia nieduże pieniądze relatywnie do tych, które pojawiają się na przykład w mediach społecznościowych czy w mediach konwencjonalnych, bo 80% lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę zarabia poniżej 3 średnich krajowych, które są tym postulatem. I taką, w której mowa jest o pensjach pielęgniarek. No ja jestem akurat w tej bardzo wąskiej grupie, bo to jest tylko 6% pielęgniarek w Polsce, która zarabia najwyższe zasadnicze wynagrodzenie. I to najwyższe to ile na konto ale spływa? minimalne też z ustawy z drugiej grupy, czyli 9 tysięcy. 9 tysięcy na konto spływa, tak? Tak. Będąc przeciętnym Kowalskim jest niesłychanie ciężko ocenić, kto ma rację, bo niby jak to zweryfikować. Dlatego postanowiłem zadziałać. Tylko jak zadziałać i dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja z finansowaniem ochrony zdrowia, będąc szarym, zwykłym obywatelem? Otóż okazuje się to, że to zaskakująco proste. Wystarczy internet i trochę wysiłku. W Polsce obowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Brzmi nudno, ale wiecie, co jest w niej dobre? Że każdy z nas może napisać do dowolnego publicznego szpitala i zapytać o wynagrodzenia. Oczywiście nie w taki sposób, aby ujawnione zostały dane osobowe, ale zagregowane dane możemy zdobyć. I to jest piękne. Nie trzeba posiłkować się opiniami ludzi w internecie, można sobie je sprawdzić samemu i wyrobić sobie własne zdanie. Pomyślałem więc, no dobra, to gdzie większość z nas trafia do szpitala? Zapewne do szpitali powiatowych. No więc napisałem do 16 szpitali powiatowych, po jednym w każdym województwie. Zadałem im kilka konkretnych pytań, m.in. o wynagrodzenia lekarzy, wynagrodzenia pozostałego personelu medycznego, w tym pielęgniarek i ratowników medycznych, wynagrodzenia pracowników niemedycznych, wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego, podsumowanie, jaki wpływ na budżet szpitali miały powyższe koszty. Fakty. Jakie są fakty? Odpowiedziała mi 1/4 placówek, do których napisałem, a dokładnie po jednym szpitalu powiatowym z Dolnego Śląska, z Podkarpacia, z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ale nie wszystkie odpowiedziały na każde z pytań. Dlatego pokażę wam tylko te dane, na które uzyskałem odpowiedź. Lekarze. No więc najpierw weźmy na tapet lekarzy. Czego dowiedziałem się po uzyskaniu odpowiedzi od szpitali powiatowych na ich temat? Przede wszystkim możemy zauważyć, że stosunkowo mało lekarzy pracuje na umowach o pracę. Szpitale, które udzieliły mi odpowiedzi, wydawały średnio na umowę o pracę lekarzy trochę ponad 3% swojego budżetu. Lekarze dużo częściej pracują na podstawie różnych form umów cywilnoprawnych i taka forma współpracy stanowi dużo większy koszt w budżecie szpitali. Wśród tych, które udzieliły mi odpowiedzi, było średnio troszkę ponad 20% budżetu tych szpitali. Szpitale, które odpowiedziały mi na pytania, przeznaczały więc średnio na wynagrodzenia lekarzy około 23% swojego budżetu.
W większości te pieniądze szły na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych, w zdecydowanej mniejszości z kolei na wynagrodzenie w ramach umów o pracę. No więc pewnie jesteście ciekawi, ile lekarze średnio zarabiali pracując w ramach tych umów cywilnoprawnych. Szpitale wydawały na ten cel średnio około 20 500 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego lekarza. Oczywiście lekarze do ręki otrzymywali mniej. I tu warto zauważyć, że występowały znaczne rozbieżności. W jednym ze szpitali ten koszt był na poziomie lekko powyżej 16 000 zł, a w innym przekraczał 24 000 zł. A ile szpitale płacą lekarzom za godzinę w ramach umów cywilnoprawnych? Otóż odpowiedzi na to pytanie udzieliły mi 2 szpitale powiatowe. Kwoty, które podały, były zadziwiająco podobne, mimo że działają w zupełnie różnych częściach Polski. Średni koszt za godzinę pracy lekarza w ramach takich umów wynosił nieco ponad 140 zł. No dobra, znamy już wynagrodzenie lekarzy, to teraz pora poznać wynagrodzenie innego personelu medycznego, jak na przykład pielęgniarek i ratowników medycznych. Czego dowiedziałem się na ich temat po odpowiedzi od szpitali? Na przykład tego, że pielęgniarki i inny personel medyczny w odróżnieniu od lekarzy dużo częściej pracuje w ramach umowy o pracę. Średnio szpitale, które odpowiadały mi na pytania, wydawały ponad 22% swojego budżetu na wynagrodzenia personelu medycznego innego niż lekarzy pracujących w ramach umów o pracę. Ale co ciekawe, na tym się nie kończy. Często pielęgniarki i inny personel medyczny pracuje również na umowach cywilnoprawnych. Kosztowało to średnio około 12% budżetu szpitali powiatowych, które odpowiadały mi na pytania. I tu warto zaznaczyć, że szpital od szpitala może się w tym zakresie bardzo różnić. Na przykład jeden ze szpitali odpisał mi, że przeznaczył na ten cel prawie 21% swojego budżetu, a inny z kolei lekko ponad 1%. Szpitale powiatowe, które odpowiedziały mi na pytania, wydają więc średnio około 34% swojego budżetu na wynagrodzenia dla pracowników medycznych nie będących lekarzami. A ile średnio szpitale płacą pielęgniarkom czy ratownikom medycznym za pracę w ramach umów cywilnoprawnych? Okazuje się, że średnio około 7600 zł brutto, z tym, że różnice między szpitalami bywają ogromne, od niecałych 4000 zł brutto na pracownika, aż do 11 600 zł brutto. Zapytałem również o średnią stawkę godzinową dla pielęgniarek i ratowników medycznych w ramach umów cywilnoprawnych. Odpowiedziały mi 2 szpitale powiatowe i z ich odpowiedzi wynika, że szpitale przeznaczały na ten cel średnio około 45,50 zł brutto na godzinę. Czyli żeby otrzymać wynagrodzenie na poziomie 7600 zł brutto, w ramach takich umów musieli przepracować praktycznie cały etat, to jest 167 godzin. I tutaj warto wspomnieć o wynagrodzeniu personelu niemedycznego, które na podstawie odpowiedzi udzielonych mi przez 2 szpitale powiatowe wynosiło średnio 8% całego budżetu. Jest to zdecydowanie mniej niż budżet personelu medycznego, co nie powinno dziwić, wszak istota szpitali polega na świadczeniu usług medycznych. A jak wygląda inwestowanie szpitali w rozwój kompetencji personelu medycznego? Sprawdziłem też, czy szpitale powiatowe faktycznie inwestują w dokształcanie swoich pracowników. Bo jako pacjenci chcielibyśmy, aby personel medyczny był po prostu dobry. Wiadomo przy tym, że personel medyczny szkoli się też na własną rękę, podobnie jak każdy z nas. Ale często oprócz tego nasi pracodawcy finansują lub współfinansują nam szkolenia. Czy podobnie jest w przypadku szpitali? Absolutnie nie. Żaden ze szpitali, które odpowiedziały na moje pytania, nie wydał na dokształcenie swojego personelu więcej niż 0,1% swojego budżetu. Najwyższa przeznaczona na ten cel w 2023 roku kwota nie przekraczała 60 000 złotych przy budżetach rocznych od 60 milionów zwyż. Ostatnia informacja, którą uzyskałem od szpitali powiatowych, jest chyba najciekawsza. Otóż na wynagrodzenie personelu ogółem wydały średnio ponad 68% swojego budżetu, co oznacza, że na każde 100 zł wydane przez te szpitale ponad 68 zł wydanych było na wynagrodzenia. Tylko niecałe 32% budżetu pozostaje na bieżące sprawy oraz ich rozwój. Okej, to jakie wnioski możemy my jako pacjenci, podatnicy wyciągnąć z tych danych? Moim zdaniem 3 najbardziej rzucają się w oczy. Najważniejszy wniosek jest taki, że szpitale powiatowe są po prostu niedoinwestowane.
Bo skoro 68%, czyli ponad 2/3 budżetu idzie na wynagrodzenia medyków i personelu niemedycznego, to tylko niecała 1/3 budżetu zostaje na bieżące funkcjonowanie. A co dopiero myśleć o rozwoju? Zobaczcie, jakie szpital ma koszty. Pracować muszą maszyny, więc koszt za prąd na pewno jest poważny. Poza tym trzeba utrzymać budynki, sprzęty, konserwować je. Choćby banalna zmiana pościeli. To są bardzo poważne koszty. A skąd mają być pieniądze na rozwój? Ktoś powie, że wyciąganie wniosków na podstawie 2 szpitali powiatowych to błąd. Uważam, że może mieć rację. Dlatego sprawdziłem inne dane. Tak się składa, że Porozumienie Rezydentów OZZL zrobiło to, co ja, czyli zadało szpitalom pytania. I otrzymało odpowiedzi od 152 szpitali powiatowych i co z tego wynikło? Że średnio przeznaczają na wynagrodzenie personelu medycznego trochę ponad 61% swojego budżetu. Do tego należy doliczyć koszty zatrudnienia personelu niemedycznego, co powoduje, że kwota wydawana na wynagrodzenia ogółem przez szpitale powiatowe zbliży się do 70% ogólnego budżetu lub nawet tę wartość przekroczy. Warto wspomnieć także o tym, że ja swoje dane zbierałem pod koniec 2024 roku, a dane dotyczyły roku 2023. Od tego czasu było kilka podwyżek, więc wynagrodzenie personelu może być realnie jeszcze wyższym kosztem. Czy zatem lekarzom płacimy za dużo? Moim zdaniem nie. Większość z nas chce pracować tam, gdzie zarobi więcej. Lekarze nie są tutaj wyjątkiem i jeśli my chcemy mieć profesjonalistów, a co za tym idzie profesjonalne usługi, będzie nas to kosztować. Natomiast bardzo wyraźnie widać, że doinwestowane powinny być inne pozapłacowe segmenty działalności szpitali powiatowych. Szpitale nie inwestują w doszkalanie swoich pracowników, bo gdy zostaje im tylko 30% na bieżące funkcjonowanie, to po prostu nie ma na to pieniędzy. Z perspektywy pacjentów pozostaje jedynie ufać, że personel medyczny samodzielnie podnosi swoje kwalifikacje ze swoich własnych pieniędzy. Jeżeli macie inne wnioski, zapraszam Was do komentowania pod odcinkiem. Zapewne zdania będą najróżniejsze, jednak dla mnie najważniejsze jest to, że podałem Wam rzetelne i sprawdzone dane, dzięki którym wyrobicie sobie swoją własną opinię. Do zobaczenia!